Najpierw trzeba powiedzieć, czym jest hodowla ptaszników, tak? No bo hodowla ptaszników to jest tak zwana po prostu terrorystyka, tak? Czyli hodowanie zwierząt w terrariach, czyli zamkniętych takich szklanych przeważnie pojemnikach, a nie tylko, mogą być plastikowe, w których staramy się im odzwierciedlić jakieś takie warunki z naturalnego środowiska po to, żeby przedłużyć, nie wiem, żeby u nas żyły jak najdłużej, jak najlepiej się miały, lub je rozmnożyć. Każdy może mieć inny cel w terrorystyce. Są osoby, które na przykład widzą w tym zarobek i hodują właśnie zwierzęta pod sprzedaż. Są osoby, które hodują bardziej z jakiejś ciekawości. Są osoby, które się lubią na przykład dany gatunek zwierząt, albo są też osoby, które lubią na przykład same rośliny, które występują w danym regionie, bo często te ptaszniki czy inne zwierzęta, no to są egzotyczne, tak? Występują one w jakiejś Amazonii, w jakimś Meksyku czy gdzieś, więc ludzie na przykład starają się zrobić terraria, które odzwierciedlają dany kawałek jakiegoś biotopu, tak? Na przykład afrykańskiego czy jakiegoś innego. No i terrorystyka jest dosyć szeroką dziedziną, bo każdy może znaleźć coś dla siebie, tak? Od hodowli pająków, to akurat u mnie. Są osoby, wiemy, że w firmie co hodowały ślimaki na przykład, to są ślimaki afrykańskie, często takie bardzo, bardzo wielkie. Wiem, że jedna koleżanka hodowała żabę, chyba nawet jest na spotkaniu dzisiaj. Wiem, że jedna osoba hodowała gekony, no i pewnie sporo osób miało w dzieciństwie jakiegoś żółwia, albo coś w ten deseń, tak? Więc terrorystyka to jest takie ogólne pojęcie dotyczące hodowli zwierząt, które są trzymane w terrariach, formikariach i innych tego typu urządzeniach, które są przystosowane, żeby sprawić im, tym zwierzętom, jakiś taki kawałek danego terytorium, tak? I tu jest takie pytanie, często zadają mi ludzie, że ty masz te tarantule, takie duże pająki, tak? I trzeba się zastanowić chwilkę, no nie, ja nie mam ani jednej tarantuli i nie znam osoby, która ma tarantulę, ponieważ tarantula, tak ogólnie mówiąc, to jest po prostu taki pająk właściwy, tak? Ptaszniki, a tarantule to są zupełnie dwie różne bajki. To jest tak jak koty i psy. I tarantule to jest takie ogólne pojęcie, ogólnie określana jest taka rodzina tarantulowatych i one po prostu, te pająki właściwe, czyli takie wyższe rozwojowo niż ptaszniki, bo ptaszniki są bardzo pierwotnymi zwierzętami, to występują w obrębie basenia Morza Śródziemnego. Tak, często w Grecji można spotkać. Natomiast ptaszniki to jest zupełnie inna rodzina, to jest Theraphosae, to jest taka łacińska nazwa całej rodziny ptaszników. No i one zupełnie inaczej wyglądają, tak? Mają inną budowę ciała. Jak widać na tych zdjęciach, no ptasznik po prawej stronie jest ogromny, tak? Natomiast tarantule są coś jak nasze kątniki, tak? Troszkę większe, ale nie są jakieś spektakularne, tak? Różnią się one budową ciała, tak? Mają, powiedzmy, tutaj, jak widać, tutaj znajdują się szczękoczułki. One są zakrzywione do przodu, a natomiast u tych tarantul są po prostu zakrzywione do środka, tak? Czyli troszkę inaczej się żywią. Więc to są dwa odmienne gatunki i raczej ludzie hodują ptaszniki, natomiast tarantule są gdzieś tam pomijane. Być może ta tarantula tak się zakotwiczyła przy nazwie ptaszników, ponieważ amerykańskie, wiadomo, większość zwierząt każde zwierzę ma nazwę łacińską, ale część zwierząt ma jakieś odpowiedniki, na przykład polskie, tak? Natomiast w innych językach jest podobnie. I w angielskim ogólnie nie wiadomo z jakiego powodu, właśnie nawet ptaszniki mają coś tam tarantula red knee, tak? Czyli tarantula z jakimiś tam pomarańczowymi kolanami, czy coś ten deseń. I może dlatego też w Polsce zostało tak zaciągnięte i czasami ludzie właśnie mówią na te ptaszniki jako tarantule, to jest zupełnie błędne, to aby mówić na psykoty tak naprawdę, nie? Niby też cztery nogi, niby też ogon, no ale jednak trochę inaczej, nie? Więc tutaj też zamieściłem, jakby ktoś patrzy, to są takie ciekawostki o wielkości pająków, jakie są
na przykład, że taka tarantula, największa jaka istnieje, którą można mieć w hodowli, która jest całkowicie fajną opcją, może mieć do 30 centymetrów, tak? Czyli no to jest coś takiego, powiedzmy. Także już kawał pająka, który No ja robi sobie właśnie, wrażenie. wiesz co? Przepraszam Michał, ja sobie właśnie wzięłam linijkę, wiesz? Mam taką linijkę 30-centymetrową, nie wiem, czy to będzie widać, pewnie nie, bo mam za sobą tło. I ta i ta tarantula jest jak od mojej głowy, prawie tutaj. O taka, No od głowy. Po prostu kosmos. To już nie przerywam, tak. ale to jest szok. Nie, jak ktoś coś ma do powiedzenia, albo jakieś pytanie, to śmiało zadawać, tak? Może część pytań zostanie rozwinięta w dalszej części prezentacji, ale jak ktoś by coś chciał się dowiedzieć, to proszę bardzo, tak? Mhm. I tak, może jak zacząć hodować pająki, tak? Bo każdy się pyta, od czego to się zaczęło, jak się to znalazło u mnie. No to ja po prostu się zainteresowałem jako z jedną z opcji ciekawostek na temat po prostu świata, tak? Zacząłem szukać informacji i po prostu odwiedziłem parę razy sklep zoologiczny i po prostu stwierdziłem, że może jednak pająk będzie spoko, akurat przy moim trybie życia, no bo okazało się, że tak naprawdę ptaszniki są bardzo mało wymagające, tak? Nie trzeba z nimi wychodzić na spacer, nie trzeba codziennie karmić, trzeba im zastosować po prostu minimum egzystencyjne. No i aby zacząć taką hodowlę ptaszników, no to musimy dobrać sobie pająka. Najlepiej kupić pająki, które są, no jak się mówi łatwo, polecane dla początkujących, czyli to są pająki właśnie z rodziny Brachypelma, które są bardzo ładne, kolorowe, trochę nudne, ponieważ to są bardzo statyczne pająki naziemne, które po prostu dużo czasu spędzają w jednym miejscu, tak? Oczywiście są fajniejsze, ładniejsze pająki, tak jak tu widzimy na obrazku, to jest Peoceloteria metallica, która jest bardzo piękna i błękitna. Natomiast ten pająk to już jest nadrzewny pająk. Widzimy, że jest bardzo smukły, czyli jest bardzo szybki. Prawdopodobnie też będzie agresywny i ma dużo silniejszy jad, prawda? No i poleca się właśnie zacząć hodowlę ptaszników od małego ptasznika. Kupić sobie, bo też są dużo tańsze, tak? Kupić sobie małego ptasznika, którego hoduje się w mniejszych pojemnikach. Tu mam przedstawione na obrazku, ale też pokażę, mam tutaj takie pudło akcesorii, żeby zaprezentować trochę o tych pająkach, co tutaj będzie potrzebne nam do trzymania. No i jak kupujemy małego pająka, to po prostu musimy dostosować mu pojemnik. Z racji tego, że mały pająk w dużym terrarium się nam gdzieś może zgubić, tak? Nie będziemy wiedzieć, gdzie on jest, co się z nim dzieje, czy jest z nim wszystko w porządku, czy może nie, czy może przechodzi wylinkę, czy może, nie wiem, coś się złego z nim stało, a przy mniejszych opakowaniach właśnie wiemy, co wygląda i też ułatwia nam to karmienie, tak? No i na początku pająki trzyma się w takim czymś, nie wiem, czy dobrze widać, bo nie widzę swojej kamery. To jest taki pojemniczek, tak zwana kliszówka, który ludzie mają na przykład, ten jest dedykowany, nie wiem do czego, pewnie do jakichś tam koralików, ale są też takie poklisze, jak kiedyś były w aparatach. Drugim rozmiarem, co nie mam pod ręką, często jest po prostu tak zwany moczbox, czyli pudełko na mocz, w którym po prostu przekładamy większego pająka. Jak ktoś chce się pobawić, to może sobie po prostu sprawdzić też takie małe, fajne terrarium, tak? Bo właśnie terrarium, które jest szklane, łatwo obserwować i łatwo widzieć, co się z tym pająkiem dzieje. W takich opakowaniach, jak na przykład mamy tutaj ten Mochbox czy taki plastik, po prostu one są mleczne i po prostu słabiej to widać, tak? Natomiast docelowe terrarium to już powinno być, kiedy pająk jest już troszkę większy, tak? Kiedy, jak on tam wejdzie, to po prostu widzimy, że ten pająk tam jest, widzimy, że wszystko z nim ok, łatwo jest nam dostarczyć mu pokarm, bo wiemy, gdzie ten pająk jest, nie zgubił się, tak? Oczywiście na tych pojemniczkach nie widać, ale wszystkie te pojemniki plastikowe to też powinny mieć wentylację. Na terrarium widać, że tutaj mamy kratkę z jednej i z drugiej strony. Wentylacja służy po to, żeby właśnie pająk miał dopływ świeżego powietrza, ale też pająk musi mieć wilgotność. Jeżeli tam zwilżamy mu tam podłoże czy coś, co tam się znajduje. Jeżeli nie mamy dobrej wilgotności, po prostu pojawi się tam pleśń, a jak się pojawi pleśń, no to pająk jest dosyć podatny na pleśń, tak? Może po prostu nam od tego najzwyczajniej zdechnąć, tak? No i warto kupić małe pająki, ponieważ
one są dużo tańsze. Mały pająk kosztuje 15, 20, 30, 40 zł, tak? Dorosłe pająki, w zależności od tego, czy to jest samiec czy samica, no to już jest dużo wyższa stawka. Natomiast, no wiadomo, samice w świecie pająków, nie wiem, czy każdy wie, są znacznie droższe. Na przykład samiec może kosztować 100 zł, ale samica już 500-600 zł. Taka jest dosyć spora różnica. Wynika to głównie z tego, że samica żyje dużo dłużej niż samiec, tak? I no, samice takich popularnych toczników żyją około 15-20 lat, natomiast samce około 5-6. Kiedy spełnią już swój obowiązek przedłużenia gatunku, no to po prostu umierają, tak? Co tam dalej? Takie już te docelowe opakowanie, czyli ten nasze terrarium, możemy sobie właśnie zaaranżować. Niektórzy właśnie widzą bardziej cel aranżacji terrariów niż hodowli jakichś zwierząt, tak? Pająk to naprawdę potrzebuje bardzo mało. Potrzebuje do życia wodę i potrzebuje jakieś schronienie i jedzenie. Reszta, co my tutaj robimy, w większości przypadków jest po prostu dla naszego oka. Na przykład oświetlenie, no to jest zupełnie tylko dla ludzi, bo pająki są praktycznie ślepe. One potrafią odróżnić, nie wiem, dzień od nocy, ale wszystko, co się dzieje wokół, wyczuwają po prostu przez drgania podłoża, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma pająka, to nie powinien go kłaść koło głośników, koło telewizora, tylko bardziej gdzieś w zacisznym miejscu i tylko i nie nasłonecznione, tak? Żeby się nie grzało. No i takiemu pająkowi dostarczamy po prostu podłoże w postaci, tutaj mam na obrazku, co się nazywa włókno kokosowe. Po prostu to są starte włókno kokosowe, które jest tak sprasowane. Jak to się zaleje wodą, to się po prostu rozszerzy, kładziemy na dno takiego pojemnika i już podłoże mamy załatwione. Są w sklepach dostępne różne kryjówki, tuby korkowe, które są bardzo fajne, ponieważ one nie pleśnieją, to jest naturalny materiał. I są też pojemniczki na wodę, tak? Ktoś tam rękę podniósł, widzę. Cześć, słychać mnie? Słychać się? Słuchaj, mam pytanko, dziękuję w ogóle za prezentację. Jeżeli chodzi o zdjęcie tego terrarium, z tyłu masz taką korkową ściankę. Czy to jest Tak. element stały, czy można coś takiego kupić? Jeżeli tak, jak to się nazywa? Bo szukam czegoś takiego i niestety nawet nie wiem, jak wygooglować. To jest po prostu płyta korkowa. Jak sobie wejdziesz na sklepach terrorystycznych i to jest tło, zakładkę tło często, to po prostu jest płyta korkowa. To jest po prostu drzewo, kora z drzewa korkowa przyklejona do płyty pleśniowej z jednej strony, tak? I one są w takich arkuszach 30x30 i potem sobie docinasz i wciskasz do terrarium. Także jak najbardziej to się nazywa. Możesz do mnie później napisać, to ci podeślę linka na przykład. Okej, super, rozumiem, dzięki. Nie, jak już wiem, jak to się nazywa, to znajdę sam. Nawet nie miałem pojęcia, jak wygooglować. Dzięki bardzo. Spoczko. Także to jest aranżacja, która jest nam tutaj głównie dla nas, tak? Możemy użyć jakichś patyków, jakichś mchów, które są fajne, bo trzymają wilgoć. To dalej. Do pielęgnacji potrzebujemy różnego rodzaju sprzętów, tak? No, w zależności jaki to jest pająk, czy niezależnie od pająka, potrzebujemy pensety. Tak, są mniejsze, większe, ale docelowo musimy celować w takie coś, 30-40 cm pensetę. Dlaczego? Terraria są dosyć głębokie często i coś musimy wyciągnąć. To żeby nie paść tam rąk, nie stresować pająka takim czymś i dla własnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa pająka przede wszystkim, możemy wejść tą pensetą, coś poprawić, coś wyciągnąć, albo też po prostu pająka karmić, co może dzisiaj zaprezentuję, jak to się robi, tak? Niektóre pająki bardziej zaawansowanych, bardziej skomplikowanych, powiedzmy, krańców do odzwierciedlenia ekosystemu potrzebują wilgotności, mierzenia i tak dalej, no to mamy takie dedykowane urządzenia, które się nazywają hygrometry, które po prostu mają sondę, kładziemy, mierzą nam temperaturę, mierzą nam wilgotność, ale ogólnie w naszych warunkach, kiedy ktoś ma w domu i ma w domu tak 20-24 stopnie, no to raczej nie ma z tym problemu z temperaturą, ewentualnie z wilgotnością. Natomiast jakby było za chłodno, to są takie maty grzewcze, które się ustawia za terrarium w odpowiedniej odległości. One mają bardzo mało wat, to ma 7 W i jest w stanie ogarnąć powiedzmy 2 terraria.
więc to nie jest za dużo mocy poboru, więc mały koszt. Jakby ktoś się pytał, bo teraz te ceny prądu idą w górę, więc czasem ludzie zwracają uwagę na to. Taka mata grzewcza kładzie się za terrarium w odpowiedniej odległości. Trzeba sprawdzić sobie, żeby pająka nie przegrzać i żeby też działała jak należy. I po prostu najzwyczajniej w świecie ona ogrzewa nam. Tutaj też widać taki kabel. To jest kabel grzewczy. Ja u siebie mam to zastosowane, ponieważ mamy wtedy jedno podłączenie. Kładziemy ten kabel po ściance. U mnie to nie wiem, czy będzie widać, ale później jak zrobimy zbliżenie, to będzie widać, że po prostu na ściankach jest kabel. To jest tak jakby ogrzewanie podłogowe, tylko tutaj jest na prąd. No i na przykład mamy coś do nawadniania, tak? To się nazywa tryskawka. Bierzemy sobie po prostu, naciskamy, woda leci i dajemy pająkowi wodę na podłoże, czy spryskujemy, w zależności od tego, jaki to jest pająk, tak? No możemy tutaj, mamy na terenie też hodować właśnie tak, jak już mają żywe rośliny, ale to już wymaga dużo więcej czasu i pielęgnacji, bo jednak roślinę trzeba podlewać, a jak podlewamy coś, co jest zamknięte, no to jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia jakichś tam pleśni, zalegnięcia się jakichś muszek czy czegoś, więc to już dla bardziej zaawansowanych osób. Jeśli chcą, no to mogą, jest lista roślin, która jest bardzo wytrzymała i nadaje się do takich właśnie miejsc, gdzie nie dociera bezpośrednio światło słoneczne, ale jest światło rozproszone na przykład. Także tak to by wyglądało. No to jak już mamy terrarium, mamy pająka, to taki pająk musi coś jeść, tak? No. I teraz to może wyglądać trochę obrzydliwie, ale tak, pająki jedzą owady, nie da się ich karmić niczym innym. Marchewką nie nakarmimy, liśćmi też nie, więc owady, tak? Najpopularniejsze owady to właśnie są tutaj, mamy świerszcza, tu jest na przykład świerszcz bananowy. Do wyboru tych świerszczy jest multum. Ja wybieram bananowe, ponieważ są mało hałaśliwe, bo są też takie, to tak świerszczą, że po prostu się nie da będą wytrzymać. Różnego rodzaju karaczany, to mamy karaczany tureckie, madagaskarskie, które są bardzo duże, no i szarańcze. No i chodzi o to, że pokarm dostosowujemy też do wielkości pająka, tak? Duży pająk powinien dostać dużego robala, natomiast mały mniejszego. Pokarm nie może być większy niż pająk, bo pająk się może go wystraszyć nawet. Pająki są raczej płochliwe, co by się mogło wydawać, że nie, ale tak, widząc innego owada, który jest trochę większy od nich, raczej uciekną. No i też trzeba zwrócić uwagę, co się z tym owadem dzieje, tak? Bo czasami pająk może nie chcieć tego owada zjeść, a są owady, które mogą też pająkowi zagrozić, o czym powiem w późniejszym etapie prezentacji, tak? Tutaj mam, a nie wiem, czy będzie widać, bo to jest mleczne opakowanie, a to później wyciągnę świerszcza. Chyba słabo widać, nie? Bo to jest takie mleczne. Nie miałem nic takiego przeżyczystego. No to jest takie żyjątko, które możemy dać. Podajemy pokarm pensetą, tak? Małe pająki, jak mamy, karmimy małymi owadami 2 razy w tygodniu, duże raz w tygodniu, a czasami nawet i raz na 2, na 3 tygodnie patrzymy, czy pająk ma ochotę, czy nie. Pająka nie zmusimy do jedzenia, nie powiemy, że samolocik leci niestety, więc jeżeli nie zje, po jednym dniu trzeba to zabrać, żeby nic się złego nie stało, tak? No, jak już mamy pająka z różnym, to powinniśmy wiedzieć, jak wygląda jego rozwój, tak? No, na początku są jakieś jajeczka i potem przeradzają się one w tak zwane nimfy, a później z nimf, które już skończą, po prostu one mają, jakby powiedzmy, z jajek pojawiają się nimfy, ale te nimfy nie jedzą nic, co jest na zewnątrz, tylko korzystają z pokarmu, który mają jeszcze w sobie i przeobrażają się tak 2 razy. Po 2 takich przeobrażeniach zamieniają się już takie małe pajączki, nazywane często w sprzedaży L1, L2, L3 i to jest chyba od angielskiego level, po prostu ile razy dany pająk wyliniał. Na początkowych etapach bierze się to pod uwagę, ale później już to nie ma znaczenia i sensu, bardziej się bierze, ile pająk ma długości ciała, tak? Czyli mówimy o tym, czy ma 3 cm, 4 czy 5, wtedy już określamy, bo już jeżeli jest L13, no to niewiele mówi nam, ponieważ im pająk starszy, tym rzadziej linieje. No i też trzeba
zwrócić uwagę, że taki pająk też, jak mamy go od małego, widzimy go, jak się zmienia na przestrzeni czasu, tak? Tu mamy rozwój od zera pająka wielobarwnego, Caribena versus Color, która na początku jest po prostu jakaś lekko ciemna, potem przeobraża się totalnie błękitnego pająka. To jest takie stadium, powiedzmy, L3, L4, L5, a później, jak już jest większym pająkiem, staje się pająkiem wielobarwnym, gdzie odwłok ma po prostu czerwony, bordowy, to ma zielone, a tutaj dokładnie nie widać, bo tak pada trochę światło, jest niebieskie, tak? Czyli no, ma bardzo, bardzo wiele barw. Więc taki pająk, mimo że to jest nadrzewny pająk, można go też polecić dla początkujących, bo jest dosyć łagodny, ale jest dosyć mały, więc trochę słabo się go obserwuje, ale te wszystkie stadia rozwoju, kiedy widzimy, że jest niebieski, pewnego dnia przychodzimy, patrzymy, wow, on się zmienił, no to potrafi zrobić wrażenie, tak? I każde takie przeobrażenie pająka wiąże się z linieniem pająka i tu mamy na obrazku pająka, który sobie leży na plecach, tak? No, wygląda jakby spał, ale on nie śpi. Ten pająk po prostu zrobił sobie tutaj taką pierzynkę z nici i przechodzi teraz jeden z najbardziej ciężkich procesów, jakie może przejść pająk, tak? Ponieważ on musi wyjść ze swojej skorupki, która jest chitynowa, twarda, a pod spodem zrobiła mu się już nowa, większa, tak? Czyli między tymi warstwami, to się dzieje na poziomie hormonalnym, pojawia się płyn, przez co pająk pod spodem jest totalnie mięciutki, tak? Jest na tyle miękki, że dotykanie go może mu spróbować zrobić krzywdę, można mu zrobić po prostu, uszkodzić go nawet, tak? I tutaj bardzo ważne jest to, że jak widzimy, że pająk na przykład nie chce jeść pokarmu od dłuższego czasu, widzimy, że nagle zaczyna tak się troszkę błyszczeć, tak? Że jest jakby trochę taki inny, to trzeba mu zabrać wszystki pokarm, który występuje. Tam nie wolno nic zostawić. W szczególności jakiejś larwy, którą podajemy, czy jakiegoś drewnojada, ponieważ jeżeli pająk przechodzi proces wylinienia, może zostać zjedzony przez swój pokarm. To jest taki paradoks, tak? Czyli łowca staje się ofiarą, albo nie wiem, czy tutaj widać, ale tutaj są takie dwa białe kolce i to są jego zęby. W tym momencie te zęby są bardzo delikatne i wiotkie. Pająk nie jest w stanie nic ugryźć. Pająk leży na plecach, bo nawet nie jest w stanie po prostu ustać, tak? No i jak każdy terrorysta, mam swoje tutaj pudełko, w którym przechowuję różnego typu wylinki. Nie wiem, czy widać. I tak wygląda wylinka pająka wielkościowo. Tu widzimy te otwory, które są w środku. To tędy pająk wyciągnął sobie po prostu nogi, tak? Bardzo fajna rzecz. Nadaje się to doskonale na jakiś Halloween, żeby gdzieś położyć. Tutaj można się przyjrzeć. Nie wiem, czy widzicie takie czarne. Tu są zęby pająka. To są tak naprawdę pazury jadowe, które są mniej więcej wielkości pazurów kota, tak? Także no niektóre pająki, jak ugryzą, to potrafią sprawić ból bardziej tym, że ugryzły, niż tym, że coś się stało, tak? Zobaczmy, może mam tu jakąś linkę jeszcze. Tak. OK. Tak wygląda wylinka, wygląda praktycznie jak cały pająk. Tutaj mogę powiedzieć anegdotę, że jak kiedyś przyszli do mnie panowie mierzyć wymiary na drzwi, byli bardzo zainteresowani tymi pająkami, a jeden miał dzieci. I stwierdził, że mógłby takie coś jedno wziąć i po prostu, nie wiem, pokazać dzieciom, jak to wygląda, czy tam postraszyć, czy coś takiego. No i nie miałem co im to dać, bo to jest mega, mega kruche. Wystarczy lekko ścisnąć i się to rozwala. To dałem im po prostu to w pudełku po Liptonie, no herbacie Lipton. Oni to wzięli i co ciekawe o tym zapomnieli po prostu, tak? No i pewnego dnia jeden chciał sobie zrobić herbatę, nie skończyło się to dobrze. No chyba rozbił 2 kubki i tam coś jeszcze się zadziało, bo po prostu nie spodziewał się, że jak otworzy pudełko z herbatą, zobaczy tam wielkie, czarne coś, co wygląda jak pająk, tak? No i też dlatego poleca się kupować mniejsze pająki, żeby się nauczyć takich odruchów pajęczarzy. Czyli, no wiadomo, zabranie ręki, jak się zbliża pająk, to jest
To jest po prostu naturalna rzecz. To, że ktoś się boi podejść do pająka, widzi coś, co ma więcej nóg niż on i trzyma dystans, to jest bardzo dobra, to jest genetyczne, tak, ewolucyjne, więc jak najbardziej. Więc kupując mniejsze pająki, które mogą nam zrobić mniej, my też możemy zrobić im mniej krzywdy, uczymy się tych odruchów, tak, że pająk się może nagle ruszyć i my nie jesteśmy na to gotowi, zabierzemy rękę, strącimy terrarium, strącimy opakowanie, stanie się krzywda pająkowi, nie nam. No szkoda zwierzęcia, prawda? Więc lepiej właśnie kupić mniejszego pająka, widzieć wszystkiego ewolucję i tak samo przy tych linieniach, tak? Będziemy widzieć, jak to się dzieje, co się z tym dzieje, bo na początku ktoś jak nie doczyta, nie wie, może się zdarzyć, że myśli, o Jezu, pająk mi zdechł, leży na plecach. Nie, to jest naturalny proces, pająk tak linieje, tak? Co tam dalej? No i też w zależności jakiego pająka mamy, to też musimy też dostosować tą wilgotność, o której wspominałem. Może mieć pająki, na przykład miałem tutaj te wszystkie zdjęcia, które widzicie, to są z mojej hodowli, żeby nie było. Mamy po lewej stronie pająka, który jest ptasznikiem słonecznym, jest to afrykański ptasznik i on bardzo lubi, jak jest po prostu sucho. Jemu raz na jakiś czas daje się do miseczki wody, a nie za często, ponieważ on nie lubi wilgoci. W środku mamy właśnie takiego sumiarkowanego klimatu, który lubi, jak jest trochę wilgotno, więc ja mu daję do miseczki cały czas, czasami spryskam. Po prawej stronie jest terrarium, czy pająka nie widać, bo się schował i świeżo było wkładane, nie ma tam wody, ale to jest terrarium właśnie nadrzewnego pająka, który jest jakiś, nie wiem, z Amazonii i mu po prostu zraszamy praktycznie codziennie. Tam musi być wysoka wilgotność, tam są często opady i także trzeba uważać na tą właśnie pleśń, tak? No ale nie możemy go zasuszyć, po prostu zdechnie. Tutaj przy wylinkach chciałem jeszcze powiedzieć, że mając małego pająka, co jest fajne, te liniania są znacznie częstsze, tak? Czyli widzimy, jak ten pająk się rozwija. Kupując dużego pająka, no to taki pająk dorosły może linić raz na rok, a mały raz na 2-3 tygodnie. Więc tutaj też fajnie to jest do obserwowania. Przy takich terrariach właśnie bardzo wilgotnych, jak ma się podłoże, to można zastosować, chyba to się nazywa vermiculit czy coś, takie to w ogrodnictwie, takie kulki, co się kładzie na dno doniczek, żeby woda ociekała, bo często czasami trzeba to podlać, to całe podłoże. Wtedy tamto nie pleśnieje, a po prostu unosi się ta para, ta woda, ta wilgotność i dzięki temu, jak jest to oddzielone bezpośrednio od naszego włókna, nie stoi w wodzie, wtedy szansa, że coś zapleśnieje, jest zdecydowanie mniejsza. No i teraz przejdźmy do tego, co jest takim zwieńczeniem terrorystyki, czyli powiedzmy rozmnażanie pająków. No żeby rozmnożyć pająki, no to trzeba mieć jak w naturze samca i samicę i trzeba wiedzieć, po czym poznać takiego samca i samicę, tak? Na przykład tutaj po lewej stronie widać bardzo ładnie różnicę, tak? Samiec jest po lewej stronie, w tym serduszku jest bardzo piękny, fioletowy, natomiast samica, no tu ma barwy takie czarne, przeważnie, ona potem zmienia kolor na brązowy, tak? Więc tutaj bardzo ładnie widać, z tym, że właśnie te cechy, że ktoś jest samcem, a samicą, tak w łatwy sposób widać już na ostatnim etapie rozwoju pająka. Czyli jeżeli mamy pająka, który sobie rośnie, jakoś nie będziemy dokładnie badać, sprawdzać tego, tylko chcielibyśmy wiedzieć od razu, tak z grubsza po pająku, no to dopiero kiedy pająk, w szczególności samiec, dojrzeje płciowo, wtedy wykształcają mu się narządy rozrodcze z przodu, tak zwane bulbusy i to bardzo dokładnie widać. U niektórych pająków to właśnie objawia się totalną zmianą kolorów, bo ten pająk po lewej stronie fioletowy był identyczny kolorem jak ten po prawej, ale na ostatnim etapie po prostu zmienił barwę totalnie na fioletowe. Przy Monocentropus balfuri tutaj widać po prostu różnicę wielkości. Samiec jest dużo mniejszy. Samiec jest ten tutaj po lewej, malutki, natomiast samica jest dużo większa. Natomiast przy brachypelmach na pierwszy rzut oka te pająki są identyczne, tak? To dopiero jak się człowiek przyjrzy, to dopiero jest w stanie poznać, czy to samiec, czy samica.
Są metody rozpoznawania na przykład po wylince, że bada się wylinkę od środka, tutaj część odwłokową i patrzy się, czy są tam jakieś takie specjalne blaszki. No ale to też dopiero jak pająk jest troszkę większy i coś widać, bo jednak są dosyć bardzo podobnie zbudowane, tak? Czy samica jest gotowa, aby sprzyjąć samca? To się okazuje, kiedy jego dopuścimy. Wtedy samiec wyczuwa feromonami samicę i zaczyna na przykład drgać, tak? Z racji tego, że pająki nie widzą, wyczuwają drgania, odpowiednio rytmicznie uderza stópkami w sieć pajęczyny u samicy i pajęczyna ewentualnie odpowiada bądź nie. Jeżeli odpowiada podobnym rytmem, to samiec się zbliża. Jeżeli takim agresywnym, to się oddala. To jest też bardzo ważna rzecz, żeby samicę nakarmić dobrze przed dopuszczaniem samca. No bo jak wiemy z tych opowieści, tak, samica potrafi zjeść samca i to przed kopulacją. Także żeby nie był śniadaniem, to lepiej właśnie ją nakarmić owadami czy czymś, niż po prostu stracić samca, no bo przeważnie jest tak, że no, tego samca trzeba kupić, tak? Mamy samicę, nikt nie będzie przecież raczej kupował małego pajączka, który nie wie, czym jest samcą, czy samicą, czy samcem i czekał przez 3, 4, 5 lat, czy po prostu akurat okazuje się znowu samica, czy znowu samiec, a samiec tak naprawdę po ostatniej wylince, kiedy dojrzeli płciowo, żyje około 6 miesięcy, więc to jest też ta różnica, dlaczego samica jest dużo droższa, ponieważ ona żyje 15-20 lat, samiec około 6 po ostatniej wylince i tyle go było widać, tak? Przy rozmnażaniu też należy zwrócić uwagę, czy na pewno chcemy rozmnożyć te pająki, bo jak już nam się uda, to może być problem, ponieważ niektóre, czy większość pająków musi być w osobnych pojemniczkach, tak? A taka samica, z racji tego, że pająki są dosyć padliwe i łatwo zdychają, potrafi złożyć kilkaset jajeczek, nawet do 2000, w zależności od gatunku. I powiedzmy, że no, każdy musi mieć swój taki pojemniczek i każdy trzeba karmić, każdy trzeba dać wodę. Więc jak ktoś ma takich 200 pojemników, no to już jest taka dodatkowa robota. Tak, oczywiście można to później sprzedać, ale to jest bardziej dla osób, które naprawdę widzą w tym jakiś potencjał niż amatorów hodowców, tak? Ja rozmnożyłem na przykład tutaj na środkowym zdjęciu, co widać, Monotentropus balfouri. Rozmnożyłem to głównie dlatego, ponieważ te pająki są socjalne w jakiś tam sposób, to znaczy można je hodować razem. Czyli nie wiem, czy widać, tutaj jest takie terrarium i tutaj chodzą i to są właśnie pająki, które się rozmnożyły i jest ich tam około 50 sztuk. I nikt nikomu nie robi krzywdy, tak? W innych gatunkach, no to byłoby już trochę ciężkie, tak? Bo występowałby kanibalizm i byłoby to ciężko ogarnąć. Więc jak rozmnożyć, to trzeba przemyśleć, czy na pewno chcemy, aczkolwiek jest to bardzo fajne doświadczenie, tak? Trochę dreszczyk emocji jest, czy ten samiec przeżyje, czy nie, ale też jest bardzo satysfakcjonujące. No i jak już dopuścimy, to właśnie jest cały etap rozwoju od kopulacji, zapoznania kopulacji poprzez złożenie kokonu. Ten pająk jest na tyle ciekawy, że on składa kokon bezpośrednio w swojej sieci. I tu już widzimy takie małe nimfy. Mają takie jasne odwłoczki i małe nóżki. Później te pająki są już trochę większe. Co ciekawe, jak się im wrzuci jakiegoś owada, to matka ubija tego owada, a te małe przychodzą zjeść tego owada. Tak? One nie atakują, trzymają się blisko matki pod ochroną, a już później sobie troszkę podrosną, to już warto im dać osobny pojemnik, żeby karmić je odpowiedniej wielkości owadami. Tutaj widzimy terrarium. To jest na obrazku, to jest tam z tyłu, ale troszkę już one tam zasiatkowały to, więc trochę gorzej widać. Ale tak tu jest, jak ktoś się przyjrzy, no może zdjęcie zasłania, ale tu powinno być z 50 sztuk takich małych pajączków. Także tak to wygląda z rozmnażaniem. Ciekawe wygląda też składanie kokonu. Tak? Tutaj samica po prostu zamknęła się, zrobiła taką jakby szmatkę, położyła tam wszystkie jajeczka i po prostu zawinęła.
No i taka samica opiekuje się kokonem, obraca go, pilnuje go, jest mega agresywna w tym czasie, bo jednak pilnuje swojego potomstwa, ale niestety w hodowlach takich, w większości przypadków trzeba taki kokon odebrać, tak? Że jeżeli ktoś chce mieć właśnie kokon, który na pewno sporo wyjdzie pajączków, to się taki kokon odbiera, podmienia się go jakimś tam zwitkiem z papieru czy waty. Oczywiście samica po jakimś czasie się to zorientuje i to wywali, będzie szukała kokonu, ale taki kokon się przemieszcza do innego pojemnika, w którym mamy lepsze warunki, trochę większą wilgotność, żeby nie wysechł i się tym kokonem już zajmujemy, tak naprawdę. Ogólnie rzecz biorąc, to z hodowli takiej, jeżeli ktoś hoduje takie łatwe ptaszniki, to tyle. Natomiast też trzeba powiedzieć o bezpieczeństwie, tak? No, bezpieczeństwo przede wszystkim, jak każdy mówi, ale największym zagrożeniem dla ptaszników jesteśmy my, tak naprawdę, ponieważ możemy je zaniedbać, a jak je zaniedbamy, to po prostu będą się źle czuły, bądź zdechną, tak? Ale też są pająki bardzo agresywne, możemy takiego poznać. Pająk przyjmuje pozycję agresywną, taki na przykład jak nadrzewny tutaj, czy naziemny, że staje na 3 tylnych odnóżach, podnosi przednie 2, czyli jedno odnóże kroczne, jedne takie do badania i pokazuje kły. Tak? Taki pająk wtedy jest gotowy do ataku, może ugryźć, nie będzie za nami biegł, tylko będzie po prostu uderzał tymi łapami. Pająk po prostu gryzie w ostateczności. To jest jad, to jest na cenę złota u pająka, więc on woli postraszyć. Czasami mogą się zdarzyć nawet ugryzienia suche, czyli że nie będzie jadu, ale po prostu pająk raczej nie wystartuje do nas, będzie stał w miejscu, ewentualnie się oddalał. Natomiast niektóre pająki, tu widzimy po prawej stronie w dołu, też z rodziny Brachypelma, to nie jest zdjęcie Brachypelma, ale inny, widzimy, że ma taki odwłok bardzo, bardzo jasny. Oto ten pająk na przykład wykształcił sobie inny sposób obrony w postaci wyczesywania takich włosków parzących. I to wygląda tak, że jak pająk jest zagrożony, to on pociera tylnymi odnóżami, tak jak świerszcz. Oczywiście nie gra, ale widać taką małą chmurkę jakby kurzu, tak? Ale to nie jest kurz. To nie jest tylko kurz. To są po prostu takie mikrowłoski, które są bardzo twarde, które jak osiądą na skórę i się przyjedzie palcem, to one się wbijają i po prostu to cholernie się swędzi. W zależności od tego, jaki to jest pająk, to może spędzić 3 dni do tygodnia czasu. Także nieprzyjemne uczucie, bo to cały czas swędzi, cały czas przeszkadza. Cokolwiek byśmy nie zrobili, to jest po prostu bardzo, bardzo nieprzyjemne, tak? Z takich porad dla początkujących to najlepiej pająkowi zrobić miejsce i mu nie przeszkadzać, tak? No bo pająki to są skryte zwierzęta. One najlepiej by się czuły zamknięte w pojemnikach i w jakiejś tam szafce. Kiedy jest ciemno, nic nie przeszkadza. Też bardzo ważne jest uświadomienie kogoś, jeżeli mamy współlokatora, chcemy mieć pająka, żeby go też edukować o tym, że słuchaj, będę miał pająka, żeby się nie wystraszył, że ten pająk ucieknie, go zagryzie w nocy, czy coś mu zrobi, powiedzieć, że ten jad, bo w większości ptaszników jad to jest taki porównywalny z jadem pszczoły czy osy. Nie jest to silny jad, tylko jeżeli ktoś jest uczulony, to rzeczywiście coś mogłoby mu się stać, tak? Warto też zgłębić wiedzę więcej. Jest dużo filmów na YouTubie, stron poświęconych pająkom. To jeszcze takich rzeczy. Nie zostawiać tego pokarmu, w szczególności mamy małego pająka, tak? Bo on może nagle nam wynić, nie wiemy, kiedy ten pokarm zrobi mu jakąś krzywdę. No i co takiego? Ważną rzeczą jest przygotować się, że pająk może uciec. Tak, mi się zdarzyło i nie znam ani jednej osoby, która hoduje pająki, żeby jej pająk nie uciekł. I przede wszystkim należy zachować spokój. Pająk raczej nie będzie szedł do nas, się przytulić w nocy, raczej będzie od nas uciekał i najczęściej go możemy spotkać w jakichś szafkach. Mi jak uciekł raz pająk, po prostu wszedł sobie szafkę wyżej, położył się na skarpetkach i sobie siedział tam, pilnował. Nic więcej nie robił. Tam było ciemno, tam było odpowiednio, bo kiedy nastał dzień, ewentualnie mogą się schować pod szafką gdzieś tam, ale raczej
raczej nie będą szły, nie wiem, do jakiejś wentylacji czy coś, bardziej do jakichś mokrych miejsc, gdzie jest wilgotno, na przykład do łazienki, czy gdzie wyczuwają wilgoć, gdzie jest kuchnia, tak? Takie miejsca. Sypialnia raczej nie, więc nie mamy czego się tam obawiać. Z takich ciekawostek, jakby ktoś się chciał przekonać, czy pająki są też dla niego, to są organizowane wystawy ptaszników, wystawy pająków. Wiem, że w Krakowie i Warszawie jest na stałe. W innych miastach jest tej samej firmy co jakiś czas, gdzie jest cała kolekcja pająków, można popatrzeć, a też o pełnych godzinach dają na rękę potrzymać pająka. Także jeżeli ktoś, nie wiem, chciałby przyzwyczaić ten strach, boi się, ale jednak chciałby spróbować, to są takie wystawy, gdzie można pójść, zobaczyć, wziąć na rękę. Jeśli pani czy tam pan uzna, że jesteśmy odpowiednią osobą, bo widzi naszą reakcję, czy my zabieramy ręce i chcemy, nie wiem, ta osoba położy pająka, my go rzucimy, no bo i będzie po pająku, bo takie pająki właśnie, które nie powinno się brać pająków na ręce, ale które można, to są te naziemne. Jeżeli pająk naziemny spadnie z wysokości takiej 30-40 cm, może sobie krzywdę zrobić. Dlatego nie wiem, czy widać, te teraria są w różnej wysokości. Pająki nadrzewne powinny mieć wyższe, pająki naziemne bardziej płaskie, ponieważ mają małą przestrzeń, mogą sobie wędrować, wejdą na ściankę, odpadną, z małej wysokości nic się nie stanie. Zbyt wysokiej wysokości, no pająk może sobie, nie wiem, może sobie zrobić coś z nogą, to nic, bo nogi odrastają, ale jak mu pęknie odłok, to po prostu pająk zdechnie w zwyczajnie świecie. No i moja hodowla liczy aktualnie jakieś 65 pająków. Głównie najwięcej jest w tym kinterarium, ale może pokażę. Nie wiem, czy będzie widać, mówcie mi, bo ja przyniosę teraz kamerę. Próbuję coś zaprezentować. Widać coś tutaj? Michał, wiesz co, to może wyłącz prezentację, to może będziesz miał większą, ciebie będzie bardziej widać, nie? To, co pokazujesz. Okej, spróbuję, zobaczę. Co tam jeszcze miałem z tych? A nie, tylko już taki slajd z moimi pająkami, ale okej. Nie wiem, czy się mogę powiększyć, ale coś tam widzę. Okej, mamy tutaj właśnie pająki. Tylko wiesz co, wyłącz prezentowanie, przepraszam jeszcze. Bo ty prezentujesz dalej. Okej. Wtedy my będziemy mogli przypinować twoją kamerkę i będziemy mieli większy obraz. Okej. Teraz ja też przypiąłem i teraz widzę. Okej, powiedzcie, czy widzicie coś? Tak, tak, widać ładnie. Widać ładnie. Tu mamy właśnie takiego pająka dla początkujących, brachypelmę. Bardzo ładny, kolorowy pająk. Dalej mamy właśnie ptasznika biała kolanowego. Jak sama nazwa wskazuje, ma białe kolana. Tu też jest brachypelma. Brachypelmy są o tyle fajne, że występuje ich chyba 8 rodzajów. Każdy ma inny kolor właśnie odnóż i są właśnie bardzo spokojne i nieagresywne. Niektórych pająków nie będzie dobrze widać, bo wolą się gdzieś schować, więc zaprezentuję Wam to, co się da. Tu mamy bardzo fajnego pająka, ale jak pokazał się trochę od spodu, tak naprawdę. To jest Poecilotheria ornata, to jest pająk zdobiony, jest naprawdę piękny, ale właśnie lubi siedzieć tak frontem. Tam jest ptasznik wielobarwny, tu jest Emilia, tak się nazywa właśnie, Brachypelma emilia, którą postaram się zaprezentować bardziej z bliska. Tutaj ominę, bo tu jest taka duża samica rysowała, ale to jest samica, która jest matką tutaj tych wszystkich pajączków. Nie wiem, czy dobrze widać, ile tego tu jest. Jak na oko tak jest 30 sztuk. Także miewają się bardzo dobrze. Tu mamy ptasznika olbrzymiego. Jest naprawdę spory. W porównaniu do ręki, no to jest większy niż moja dłoń. A tu jest też bardzo fajny właśnie z rodziny Brachypelma, auratum, ptasznik ognisty, ma bardzo czerwone, ładne nogi, kolana znaczy się. No i takie pająki są u mnie na hodowli. Może postaram się coś jeszcze zaprezentować. Dajcie mi sekundę. W międzyczasie, jak ktoś ma jakieś pytania, to możemy zrobić sesję pytań. Ja mam pytanie, bo na którymś slajdzie była informacja, że
pająk regeneruje sobie odnóża Tak, i w jaki sposób? potrafi. Poprzez wylinki. A, Tak? to o to Bo mu się, chodzi. No. tak, właśnie te wylinki powodują to jest taki proces, że naprawdę pozwala mu to zregenerować. Tak? Oczywiście to nie trwa od razu. Na przykład zęby, które może stracić pająk, on może zregenerować po jednej wylince, jak dożyje. Natomiast takie odnóże no, regeneruje się kilka wylinek. Jeżeli to jest w miarę młody pająk, no to zregeneruje ją w całości, to odnóże. Natomiast pająk już starszy, no niestety, no raczej może mieć z tym jakieś problemy, tak, że no ta noga nie będzie już taka dorodna, albo po prostu, nie wiem, no nie da rady całkowicie, nie? Ale w większości przypadków dają radę. Też na jednym ze slajdów była informacja, że każdy pająk jest jadowity. Jakbyś mógł to rozwinąć? Czy ogólnie praktycznie każdy pająk posiada kły, pazury jadowe, które służą mu właśnie do zabijania ofiary, tak? Nie ma czegoś takiego jak, czy są nieliczne wyjątki, jest chyba parę pająków, które nie zabijają bezpośrednio, wstrzykując jad w swoją ofiarę, tylko po prostu ją oplątują i potem wstrzykują ten jad do tego kokonu, w którym jest ta ofiara i w ten sposób ją wysyłają, tak? Wysysają później, jak jest taka już papkowata. Natomiast nie ma czegoś takiego, żeby na przykład pająk nie był jadowity. Nawet te nasze małe kątniki czy inne też posiadają jad, ale niestety, są na tyle, mają małe te kły, że nas nie są w stanie ugryźć i nic tam zrobić, tak? Więc i też nie ma czegoś takiego, bo słyszałem takie spostrzeżenie, że może się pająkom wycina te kły albo coś tam piłuje. No nie można czego robić, bo pająk bez kłów to po prostu zdechnie, tak? I nic z nim nie będzie. I będzie miał przyswajać pokarmu po prostu. Jeszcze chwilkę dajcie mi, bo Emilka jest bardzo nieśmiała. Nie chce do nas wyjść. To w międzyczasie może ja zadam pytania, bo mam ich sporo, ponieważ od stycznia też hoduję pająki. Zaczynam raczej, bo to dopiero malutkie. Ale parę takich pytań. Wspominałeś o wylinkach, że można śmiało je zbierać. No, moje na razie mają te wylinki bardzo małe, niefajne, ale chciałbym się zapytać, czy włoski, te takie parzące na wylince też są aktywne? W sensie można też się oparzyć? Wiesz co, jeżeli to są, raczej nie? Raczej nie. Raczej te wylinki już później, bo te włoski parzące muszą zostać po prostu najzwyczajniej w świecie wyrwane, tak? Tu mamy naszą gwiazdę, proszę bardzo. Mamy na rękach Brachypelmę Emilię i tu możemy zwrócić uwagę, jak złapie ostrość, że ten odwłok jest taki trochę, nie wiem jak powiedzieć, poszarpany, prawda? To oznacza, że po prostu ona się wyczesywała teraz, tak? Ale brachypelmy nie mają jakichś takich bardzo groźnych włosków parzących, tak? Są dosyć delikatne. Proszę bardzo. Widać? Widać? Widać. Widać, super. Jakby ktoś chciał dotknąć pająka, to zapraszam. Proszę się ustawić w kolejce. Fajnie macha tymi łapkami, w ogóle wygląda jak jakaś pluszowa zabawka. No tak, no właśnie to jest rodzina Brachypelma, która jest bardzo łagodna, włochata, mięciutka w sumie. Czy jak się dotknie za nogę z tyłu, to raczej będzie chciała uciec, ale bardzo spoko zwierzak. Polecam. Nie wiem jak to ustawić, żeby było dobrze widać tą kamerą, ale coś się znajdzie. Dobra, tego trochę potrzymam. Jeżeli chodzi o znajdywanie bulbusów u pająka, to masz jakieś rady? Bulbusy u pająka wykształcają się już na samym końcu. Także bulbusów nie znajdziesz od razu. One się pojawiają w ostatnim stadium rozwoju samca i po prostu jak już samiec wylinieje, to będziesz widział, że tam są bulbusy, tak? Natomiast prędzej rozpoznasz po wylince. Jak weźmiesz wylinkę,
bezpośrednio ją, nie wiem, namoczysz w wodzie czy w czymś, żeby była miękka i zobaczysz tak zwaną spermatekę u samicy, znajdziesz, to wtedy tak, ale bulbusy się wykształcają dopiero na końcu, więc bulbusy są ostatnim stadium rozwoju samców. Rozumiem. Ale jak one wyglądają? Rozumiem, że to są jakieś takie woreczki przy przednich podnóżach, tak? Może ciężko będzie mi pokazać, odłożę pająka może i pokażę na wylince, będzie mi łatwiej. No, Emilia, już starczy tego. Złaź. O, właśnie. Okej, zobaczmy jakąś wylinkę fajną. Dobra, mamy tutaj wylinkę, prawda? I jak widzimy, to są odnóża kroczne, jest ich tam 4 z każdej strony i tu masz po prostu te takie odnóża tutaj, co są, prawda? Te takie przy otworze gębowym, oto wtedy tutaj one będą takie bardzo grube. One tutaj będą grube i będą miały pod spodem haczyki, nie? Także będzie różnica wielkości, od razu to zobaczysz. Czy to będzie cała para odnóży, czy raczej jakieś konkretne segmenty tak spulchnięte? Te ostatnie 2 segmenty raczej, nie? Okej, dobra, dzięki bardzo. Tak? Nie wiem, czy na prezentacji zobaczę, czy czasem nie mam właśnie pokazanego jakiegoś samca w ten sposób, ale to mogło być bardzo niewyraźne zdjęcie, więc chyba nie. Zobaczę jeszcze na szybko. Zobaczmy zbliżenie, dam radę zrobić. Oj, chyba nie będzie tego tak widać. Nie będzie tego tak widać niestety. Bo nie mam takiego zdjęcia ze zbliżeniem właśnie na tą część pająka, żeby było widać. Więc ci nie pokażę, ale na pewno poznasz. Po prostu to jest naprawdę dosyć spore i grube. Dobra, bo zdjęcia w internecie są takie niesamowicie skąpe, jeżeli chodzi o detale, tak? Czyli jest jakieś tam lepsze lub gorsze zdjęcie, zaznaczone wielkim kółkiem, tu są bulbusy i no wiesz, jak człowiek pierwszy raz wchodzi w temat, to ciężko jest konkretnie się znaleźć, tak? Tak, no wiem o co chodzi. Właśnie szukam zdjęcia z prezentacji, ale też właśnie no niestety nie mam takiego tutaj, żeby było od spodu niestety. Okej, dobrze. Ktoś jeszcze coś by chciał się dowiedzieć może? Takich ciekawostek? Mogę wam powiedzieć, że na przykład tam na początku było o motylach. Jak ktoś chce hodować motyle, to też może. To są takie jednosezonowce. Są motylarnie. Jak pójdzie się do motylarni, można nabyć na przykład larwę motyla albo całą poczwarkę i po prostu najzwyczajniej w świecie hodować to w mieszkaniu, w domu. W pewnym momencie mieć z larwy czy z poczwarki pięknego niebieskiego pająka, takiego właśnie egzotycznego, któremu daje się owoce do picia, po prostu skraja się owoce, on sobie je tam pije na przykład. Też to jest element terrorystyki. Ja mam takie jedno pytanie. Czy zdarza się tak, żeby pająk uszkodził się w trakcie wylinki? Jeżeli tak, to jak często? U mnie pająk uszkodził się tylko raz w czasie wylinki, więc to nie jest, jeżeli pająkowi zostawimy odpowiednio miejsce, bo na jednym z tych slajdów było widać, i to może pokażę jeszcze na szybko, pokaz slajdów i zacznę prezentować. Okej, trochę prezentację przesunąłem, ale przejdziemy do tego z wylinką. Okej, tutaj, dobra. Pająk się może uszkodzić, jak będzie miał za mało miejsca na przykład, tak? Widzimy tutaj na przykład, że to leży. To pająk sam sobie to przewrócił, żeby mu nie przeszkadzało w trakcie wylinienia.
bo widzicie tutaj, że po prostu pająk wychodzi z tego i potrzebuje miejsca. Tutaj tak samo pająk sobie wyłożył to miejsce. Jeżeli będziemy mieć w terrarium za dużo rzeczy nakładzonych, w szczególności przy pająkach naziemnych, to on może mieć za mało miejsca do wylinienia i na przykład jak będzie schodziła mu ta wylinka, to nie zejdzie cała i zostanie mu na przykład na nogach, tak? Trzeba to wtedy delikatnie ściągnąć, ale wtedy można uszkodzić pająka na przykład, nie? U mnie pająk miał problemy z wylinką, gdzie zrobiłem błąd z pokarmem chyba, bo gdzieś się zakopał jakiś owad, właśnie taki wielki karaczan, to nie był turecki, tylko madagaskarski i chyba pająk go zaatakował odruchowo i stracił zęby i po prostu zdechł, tak? Więc to bardziej w ten sposób u mnie się uszkodził, ale właśnie jak widzimy pająka, który zaczyna linieć, tu takie może kropeczki widać, te kropeczki to jest delikatnie spryskana woda, tak? Jak widzę, że pająk leży, nalewam do pojemniczka wody ile się da, polewam dookoła niego, żeby miał dużą wilgotność, żeby ta wylinka też trochę namiękła, żeby łatwiej mu było zejść, wtedy ograniczamy możliwość uszkodzenia pająka w czasie wylinki, tak? Bo jak będzie miał za sucho, no to wtedy może ta wylinka nie zejść, zostać po części i wtedy będzie miał problem. U mnie hoduję pająki 7 lat i taki większy właśnie problem był tylko jeden raz, tak? A tych pająków się u mnie trochę przewinęło. Właśnie jeżeli chodzi o ten etap wylinki, tak, to tutaj takie pytania, bo jak najlepiej ocenić, czy owada, który już tam jest i dopiero obserwujemy, że no nie je, coś tam zaczyna pod wylinkę podchodzić, kiedy opłaca się go wyjąć, a kiedy lepiej na przykład nie stresować pająka, czy zwłaszcza małe jak są, nie? Lepiej od razu zabrać, niż zostawić i się tam, że może coś by się stało, wiesz? Jeżeli widzimy, że pająk, w szczególności mały, bo małe powinny być żarłoczne zdecydowanie. Większe są takie, że potrafią sobie zrobić na przykład miesiąc, 2, 3, a nawet rok. Nie było roku, ale powiedzmy 3-4 miesiące było głodówki. To wiesz, przy większych to widać, że te procesy wolniej zachodzą. Przy małych te procesy dosyć szybko zachodzą w pająkach, więc karmimy go małego. Jeżeli mały normalnie nam je pająk i nagle nie chce jeść, zabieramy tego robaka. Ewentualnie, jeżeli jest powiedzmy, nie wiem, ma ten centymetr długości, 1,5 pająk, możemy tego robaka ubić, zależy co mamy karaczana, no po prostu zabić, położyć obok, no i taki martwy już nic nie zrobi temu pająkowi. Pająk, jeżeli w ciągu doby go nie zje, możemy go zabrać po prostu, tak, tego martwego owada, żeby nie zaczął pleśnić, żeby nie zaczął się psuć, żeby się tam nic nie zatywało, tak, bo też muszki potrafią się zatywać o takich rzeczy. Okej, a jak mamy pająka takiego typowo suchego biotopu i wiemy, że się przygotowuje do wylinki, to zraszanie powinno być bardziej intensywne, czy raczej bardziej, czy ja takich suchych biotopów nie miałem, bo to suchego biotopu takiego stricte jak Afryka, bo czy brachypelmy też są powiedzmy z Meksyku trochę suchego, ale na przykład murinusy, czyli takie agresywne ptaszniki słoneczne, który gdzieś tam był, czyli ten tutaj, to jest samiec, właśnie on miał bulbusy, ale nie widać tutaj dobrze, to ja mu tylko dawałem tutaj do pojemniczka wodę, tak? Już nic więcej. No ja mam chromkę, taką L3, L4, no i za małe jest na razie pojemnik, żeby dawać w ogóle cokolwiek, nawet w nakrętce No ja wody. wiem, Tak czyli po prostu dajesz, po prostu jak masz takiego bardzo małego pająka, tak jak ja mam tutaj, też takie małe pająki, czekaj, to pokażę. Mam tutaj właśnie to coś takiego jak, zatrzymaj udostępnianie, coś jakiego tutaj mam, nie? Też pająk, to po prostu najzwyczajniej w świecie ja to otwieram, biorę tą tryskawką, zraszam mu wodę i tyle, tak? I to już mu wystarczy. Takie małe pająki wodę przyswajają głównie z pokarmu, a reszta to jest wilgotność ogólna, tak? W pojemniku. Także Jasne. Przy takich małych pająkach nie ma z tym problemu. Przy większych może być więcej, nie? No dobrze, chyba się te tematy, pytania wyczerpały, tak? Czy coś tam jeszcze by chciał dodać, zapytać? Może ktoś chce pająka? Tu mamy sporo, także mogę odstąpić z 1, 2. Bardzo fajne na początek, mało wymagające, odchowane. No reklamowałeś mnie, ale ja na razie podziękuję. Chociaż prezentacja bardzo fajna, no i Emilka skradła moje serce. Także fantastyczna, naprawdę.
Nie, ona jest bardzo miła, słodka. Ona będzie tak siedziała i będzie marzyła, kiedy znowu wystąpi, tak? Już jej spodobało. Super. Okej. Kochani, to jak nie ma więcej pytań, to możemy kończyć, myślę, spokojnie. Michał, raz jeszcze pięknie dziękuję Ci za prezentację, za to, że się zgodziłeś wziąć udział w naszym cyklu spotkań. No i życzę dużo zdrówka Twoim podopiecznym, żeby się chowali dobrze i rośli jak na drożdżach. Chociaż tam widzę, że Ci się momentami tam, szczególnie w tym terrarium, w którym jest ich tam kilkadziesiąt, to trochę się ciasnawo robi, no ale reszta, Tak. żeby... No tutaj będę coś działał rosło. za jakiś czas, dlatego pytam się ludzi, może chcą, to będzie się luźniej robiło z terrarium. Wiesz co, to może je do biura przynieść w ogóle? No nie wiem, czy wszyscy byli zadowoleni, ale może kolega tutaj zainteresowany, co hoduje, to może by chciał. No. Tylko nie wiem jak z transportem, ale może kiedyś.